W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o moich 5 największych porażkach inwestycyjnych. Do tej pory opowiadałem Wam przede wszystkim o tym, jak odnosić sukces. Dziś opowiem Wam o tym, jak się do tego sukcesu czasem dochodzi. Niestety, nie ma dobrego mechanika, który nie wysadzi co najmniej 10 silników. Tak samo nie ma dobrego inwestora w samochody zabytkowe, który nie straci. Ja opowiem Wam o moich 5 nieudanych inwestycjach. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Kolekcjonerem jestem od 30 lat, handlarzem od 2. W całej swojej historii przez moje ręce przeszło co najmniej 500 samochodów. Do 2014 roku regularnie traciłem. Dlaczego? Dlatego, że się koncentrowałem, było mnie tylko stać na samochody o niskiej wartości. W momencie, kiedy je kupowałem, one wymagały zazwyczaj jakiejś inwestycji. Na sam koniec okazywało się, że przyrost rynkowy był na tyle niski, że nie był w stanie pokryć kosztów eksploatacji, napraw i utrzymania takiego samochodu. Od 2015 roku sytuacja się zmieniła, jest już zdecydowanie lepiej. Natomiast dziś opowiem Wam o porażkach, które są niezależne od czasu. To znaczy, cofniemy się o jakieś 20 lat do tyłu i opowiem Wam o naprawdę nieudanym zakupie. Tak właśnie wyglądała moja pierwsza porażka. Ford Escort Cosworth. Kupiłem go w 2003 roku. Skusiła mnie niska cena. Samochód na samym początku był wystawiony za 50 tysięcy złotych, później za 35 tysięcy złotych, później za 33 i wtedy mówię do mojego kumpla: chodź, przejedziemy się, zobaczymy. Pojechaliśmy do Wisły. Samochód sprawiał pozytywne wrażenie z zewnątrz. Przejechaliśmy się, okazało się, że samochód ma uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. W Escortach bardzo charakterystyczny objaw, dodajesz gazu na autostradzie, cały płyn wylatuje na przednią szybę przez wylot powietrza na masce. Od razu zachlapało szybę. Ja mówię do mojego przyjaciela: wiesz co, spadamy stąd, nie ma sensu, uszczelka w Escorcie to jest lipa. Chyba że powiemy gościowi, że płacimy 2 dychy i zabieramy. Powiedziałem te 2 dychy. Facet mówi: no 20 to nie, ale 22,5 to tak. No i złamałem się. I to był błąd. Ponieważ kupiłem samochód, który wymagał dalszych napraw i inwestycji i tak naprawdę walczyłem z nim przez kolejne lata, ponieważ był problem z tą uszczelką pod głowicą. Wtedy nikt nie umiał tego naprawić. Nie wiem, jak to możliwe. Wymieniałem głowicę, non-stop tam się coś działo nie tak. Ten samochód był po prostu nieszczęśliwy. Sprzedałem go później na Allegro, chyba w 2008 roku, bez ceny minimalnej, za 27 tysięcy złotych. Wpakowałem w niego, nie wiem, myślę, że z 70 tysięcy. Więc tak, to była porażka numer 1. Porażka numer 2 sprowadza się do auta o słodkiej nazwie Kleinschnitger. Kleinschnitger to był producent samochodzików, mikrokarów z lat 50. niemiecki, który wypuścił dwuosobowego roadsterka z silniczkiem 125 cm3 i sprzedał tego bodajże około 3000 egzemplarzy. Niewiele z nich dotrwało do dzisiaj. Jeden z nich też się pojawił wiele lat temu na Allegro. Ja go zobaczyłem, ale też wystraszyłem się, bo miał doczepiony tyłeczek. Nie wiem, o co chodziło. Samochód był maskotką na wesołym miasteczku. Ktoś dorobił mu inną pupę. Samochód kosztował 3,5 tysiąca. Ja wiedziałem o tym, że jak się go odrestauruje, to będzie kosztować, uwaga, pod 200 tysięcy. Już wtedy. Ponieważ mikrokary od wielu lat są na topie, on jest jednym z bardziej poszukiwanych, a ten, kto go sprzedawał, absolutnie nie wiedział, co ma. Zrezygnowałem z zakupu tego auta, bojąc się o to, że
że trzeba będzie tam odbudować całe nadwozie. Nadwozie jest aluminiowe, dosyć trudna sprawa i kosztowna. Mój kolega inny zdecydował się na zakup, no i miał szczęście, bo okazało się, że ten tyłeczek był tylko doczepiony na zasadzie kilku śrubek, zdjął to, odkleił, a pod nim było oryginalne nadwozie. Odrestaurował ten samochód za jakieś mikropieniądze i wymienił je na mieszkanie. Porażka numer 3 wyglądała tak. Renault 5 Turbo 2. Był sobie rok 2009. Zapragnąłem kupić w końcu jakiś prawdziwy, drogi samochód. Miałem do wydania 20 000 euro. Zastanawiałem się nad Fiatem Dino i nad Renault 5 Turbo 2, który podpowiedział mi nasz kochany dyrektor artystyczny Classic Auto. To były czasy, że za 20 000 euro można było kupić Renault 5 Turbo 2, no ale jak się później okazało, lepiej było wydać 25. Co to znaczy? 20 000 euro to była absolutnie najniższa cena takiej renóweczki i ona miała być dobra, ale nie idealna. Natomiast za 25 mogłem kupić egzemplarz z małym przebiegiem, w oryginalnym lakierze, w pięknym stanie. Chciałem wydać mniej, najzwyczajniej w świecie. Kupiłem egzemplarz w Danii. Okazało się, że ma silnik do remontu. Niestety wyszło to dopiero w Polsce. Okazało się, że był zaspawany Westgate, który sprawiał, że silnik nie ładował przez cały czas, że turbosprężarka nie ładowała pełnego ciśnienia, bo jak zaczęła ładować, to auto wyżygiwało olej, miało słabą kompresję. Zrobiłem remont tego silnika, za który zapłaciłem fortunę. Non-stop się coś psuło w tym aucie, był problem ze sprzęgłem, przykładowo. Sprzęgło do tego autka było dwutarczowe. Nasi lokalni eksperci nie byli w stanie dorobić tarcz do niego, w sensie dorabiali, ale to nie działało. Przez cały czas borykałem się z problemami. To były jeszcze takie czasy, gdzie chciałem takim samochodem jeździć w track dayach, jeździłem nim w rajdzie żubrów. No generalnie, wiecie, no to był normalny, użytkowy samochód. I się poddałem. Nie byłem w stanie go doprowadzić do perfekcyjnego stanu. Sprzedałem go na eBayu w Niemczech za 23 000 euro. I tutaj są dwie porażki. Ale tak naprawdę problem jest jeden. Za mało wydałem na wstępie. Nie kupiłem najlepszego możliwego egzemplarza, tylko najgorszy. Chciałem zaoszczędzić 5000 euro. Totalnie bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że po 2 latach walki z tym samochodem postanowiłem go sprzedać za granicę i sprzedałem go za 23 000 euro. Pakowawszy w niego wcześniej znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gdybym kupił ten egzemplarz za 25 000 euro, to niewykluczone, że on by był ze mną do tej pory. On by był nadal ze mną. Miałbym samochód, który dziś zaczyna kosztować już 100 000 euro. Tak? A więc podwójna, olbrzymia strata. Porażka numer 3,5. Po sprzedaży renówki miałem 23 000 euro w kieszeni. Planowałem kupić 911 Turbo, model 930, czyli w nadwoziu G. Wujek mi znalazł bardzo ładne auto w Szwajcarii. Natomiast pojechałem sprzedać Renault do Niemiec i od razu miałem pojechać po tego Porszaka, ale byłem już tak zmęczony tym wszystkim, że nie wiem, zabrakło mi jaj, żeby pojechać do tej Szwajcarii. Bałem się odprawy, nie znałem tego i zrezygnowałem. No i znowu porażka następna, bo dziś ten samochód byłby wart kolejne 100 000 euro. Porażka numer 4. Chyba jedna z ciekawszych u mnie w historii. Powtarzam ją za każdym razem, kiedy mówię o tym, że lepiej coś robić niż nie robić, bo największym błędem moim było zaniechanie. Tak, w przypadku 911 Turbo było to zaniechanie, w przypadku numer 4 było niekupienie Lamborghini Urraco. To były czasy, to był 2012 rok. Pojawiło się ogłoszenie w internecie,
sprzedam 3 super samochody włoskie, cena 200 000 złotych. Było to Maserati Merak, które jest obecnie w rękach Patryka Mikiciuka, Alfa Romeo Montreal, z którym nie wiem co się stało, i Lamborghini Huracan. Próbowałem wpierw znaleźć kupców na cały komplet, natomiast wszyscy mi mówili: co ty, Piotrek, to są budżetowe superkary, to nigdy nie będzie miało wartości. Wiesz, jakie to drogie jest w naprawach? Okej. Problem polegał jeszcze na czym? Na tym, że te samochody były nieużywane od 10 lat. One stały w hali, pokryte kurzem i to było takie trochę kupowanie kota w worku. Natomiast ja mocno chodziłem za tym Lamborghini Huracan, w końcu wychodziłem je. Ustaliliśmy cenę, bodajże facet chciał 25 000 euro, ja optowałem za 20 000 euro. W końcu go zmęczyłem na te 20 000 euro. Natomiast to był mój błąd, ponieważ on zwlekał z wydaniem mi tego auta. Zwlekał ze spotkaniem się ze mną, nie wiem, przedłużał, nie wyczytałem, że nie zrozumiałem w odpowiednim czasie, że on nie chce mi jednak sprzedać tego samochodu za 20 000 euro, że czeka na kogoś, kto mu da więcej. I dlatego mnie zwodzi. I słuchajcie, dzień przed przyjazdem do niego już z autolawetą zadzwoniłem upewnić się, że nasze sobotnie spotkanie jest aktualne. On mi mówi, że właśnie otrzymał zadatek i że ktoś inny go kupuje. Później ten samochód znalazł się w programie Wheelers Dealers jako ich najlepsza transakcja roku, bo chyba kupili go za 25 000 euro, sprzedali za 35 000 funtów. A wszystkie moje obawy związane ze stanem tego auta zostały rozwiane, bo się okazało, że auto jest w pierwszym lakierze i jedyne, co trzeba było wymienić, to sprzęgło. Porażka numer 5. Wydarzyła się w tym roku. Na początku stycznia odezwał się do mnie facet, który podawał się za ukraińskiego kolekcjonera i powiedział, że z uwagi na wojnę na Ukrainie jest zmuszony sprzedać swój samochód, Forda Mustanga. Ja w ogóle amerykańską motoryzacją raczej się nie interesuję, tak więc go zbyłem. Raz, drugi, trzeci, ale on przez cały czas wzbudzał we mnie poczucie litości i prosił, żeby mu pomóc. Podawałem mu namiary na innych handlarzy. W końcu przekazałem namiar mojemu kumplowi, który okazało się, że też szuka Forda Mustanga. Mój kolega sprawdził ten samochód i wyszło na jaw, że jest Szczepanem. Że numery nadwozia nie pokrywają się z wyglądem karoserii. No i wtedy byłem przerażony, że jeszcze takie rzeczy funkcjonują i odpuściłem kontakt z tym człowiekiem. Natomiast on w międzyczasie się mnie zaczął podpytywać: Piotr, jakie samochody Cię interesują? No i ja oczywiście powiedziałem: słuchaj, jak znajdziesz mi Tatrę 87, to będziemy gadać. Wiedziałem, że na Ukrainie jest ich dużo, w ogóle cały wschód to jest niezbadany teren, gdzie 87 można znaleźć. No i co było dalej? Facet co tydzień coś mi podsyłał, a to jakąś Tatrę 603, a to właśnie już jakąś 87. Pierwsza 87, którą zobaczyłem od niego, okazała się być fejkiem. Znowu podesłał mi jakiś samochód, który był na aukcji w Stanach, sprzedał się tam za 300 000 dolarów, a on chciał mi go sprzedać za 100. No i tutaj później oczywiście bardzo przepraszał, że to ktoś inny mu podesłał, on nie wiedział, że w ogóle kajał się strasznie. No ale już wtedy mogłem wpaść na to, że facet gra nieczysto, ale nie wiem dlaczego nic mi się nie włączyło, że nie zapaliła mi się czerwona lampka. Jakoś mu wierzyłem, ufałem, wzbudzał moje zaufanie. Dodam tylko, że przedstawiał się za Ukraińca, ale absolutnie nie mam pewności, kim był. Świetnie mówił po rosyjsku, po ukraińsku i po polsku. Tak więc ciężko powiedzieć. Co było dalej? W końcu znalazł Tatrę, która się zgadzała. Co to znaczy?
Znalazł Tatrę 87, pochodzącą z Dalekiego Wschodu. Zaczął mi przesyłać z nią filmy. Zaczął mi przesyłać filmy, na których właściciel tej Tatry pokazuje numer nadwozia, na których opowiada o tym samochodzie. Auto miało mnie kosztować $66 000 i miało być jezdne. W sensie jeździło, natomiast wymagało remontu karoserii, żeby być petardą. Mechanicznie było odrestaurowane. No, taki stan jak dla mnie idealny. Wiecie, $66 000 kontra tak naprawdę $120 000 to kosztowało auto do remontu totalnego. Gadaliśmy w sumie ze 3 miesiące, zasypał mnie milionami zdjęć, dokumentów i uwaga, tymi filmami, na których naprawdę właściciel pokazuje numer nadwozia. On miał być tylko pośrednikiem, ten facet z Ukrainy. Miałem mu wpłacić $2000. On miał pożyczyć pieniądze od swojego wujka i kupić to auto i mi przywieźć. No teraz jak to opowiadam, słyszę tą bzdurę, no ale tak, no właśnie w ten oto sposób straciłem $2000. Pomimo, że mam olbrzymie doświadczenie i miałem te 500 samochodów, to jednak popełniam tego typu szkolne błędy. Natomiast dałem się nabrać po prostu na... On mi tłumaczył to tym, że na Ukrainie trzeba $10 000, żeby uciec przed wojną, że mężczyźni nie mogą wyjeżdżać, że on zbiera pieniądze. Wiecie, no to była taka narracja na litość, tak? I ja faktycznie to kupiłem. Kupiłem też ten samochód. Jaki był ciąg dalszy. Facet, jak mu wpłaciłem te $2000, przestał się do mnie odzywać. Już wiedziałem, o co chodzi. Odszukałem ten samochód. Odszukałem właściciela tego auta. Napisałem do niego, czy jest na sprzedaż. Bo stwierdziłem, no dobra, straciłem $2000, no ale chociaż żeby ta Tatra była. Jeszcze w to wierzyłem. No facet mi powiedział, że Tatra jest, że nie chce jej sprzedać i że kontaktował się z nim jakiś facet, który właśnie biegle mówił po rosyjsku. I powiedział, że to jest że potrzebuje pomocy dla swojego polskiego przyjaciela, który ma problem ze zlokalizowaniem numeru nadwozia. I ten specjalnie przesyłał mu te filmy, zdjęcia z numerem. Jednym słowem przez przypadek stał się uczestnikiem zbrodni. Spytałem się go, czy nie chce sprzedać tej Tatry mimo to. I powiedział, no słuchaj, no jak mi dasz $220 000, to możemy gadać, nie? Tak więc operacja spalenia $2000 w kominku się powiodła w pełni. Jaki z tego wszystkiego płynie morał? Pierwszy jest taki, niekoniecznie to co najtańsze jest najlepsze. Warto badać samochody, które się kupuje i jeżeli mamy wybór, to zawsze wybierać najlepszy, na który nas stać. Ja w przypadku Renault 5 czy w przypadku Escorta, Coswortha rzuciłem się na samochody, na które w danym momencie chyba po prostu nie było mnie stać, albo włączył się we mnie za duży sknera i po prostu kupiłem zbyt tanie egzemplarze, które okazały się być na tyle wadliwe, że no po prostu zmarnowały moje pieniądze. Zdecydowanie więcej niż tylko zapłaciłem za same samochody. To jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o emocje, nie do końca jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Druga para oczu może się przydać, jest bardzo na miejscu, fajnie. Natomiast ja temat Tatry miałem skonsultowany ze wszystkimi, znałem ryzyko, podjąłem to ryzyko i niestety ryzyko się ziściło. Być może to, co opowiadam Wam dzisiaj, sprawi, że Wy nie będziecie popełniać takich błędów jak ja. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.